Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku to, na co wszyscy czekaliśmy, więc oficjalne umiejętności nowego dowódcy kawalerii. No ale właśnie, czy naprawdę to jest to, na co wszyscy czekaliśmy? Witam z tej strony Snow. No i dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają umiejętności nowego dowódcy kawalerii, co ja o nich myślę. Będzie oczywiście też o parowaniu, będzie powiedziane, no wszystkim, o czym możemy powiedzieć, jeśli chodzi o nowego dowódcę. Będą też jakieś moje przewidywania. Myślę, że te jego umiejętności są dosyć przewidywalne. Nie ma tu jakichś dużych znaków zapytania, więc myślę, że będziemy w stanie dosyć dobrze określić, jak wypozycjonować tego dowódcę kawalerii. No to pierwsza informacja jest taka, że tym dowódcą będzie, uwaga, uwaga, znany i lubiany Belisariusz, tak? Także będziemy mieli Belisariusza. Podejrzewam, tutaj nie ma tej informacji, ale pewnie będzie to po prostu Belisariusz Prime, więc ten dowódca, którego mamy już jako epickiego, pojawi się po raz kolejny. Tutaj, czy to się komuś podoba, czy nie, dla mnie to naprawdę nazewnictwo. Ja dużo bardziej lubię, kiedy pojawiają się nowe postaci, ale trudno, wymyślili z tymi primami, no to niech już będzie. Czy akurat Belisariusz na to zasłużył? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że my z racji pochodzenia byśmy woleli, żeby to był jakiś polski dowódca, bo przecież mielibyśmy tutaj na pewno kilka opcji. No i pierwsze, co powinniśmy zwrócić uwagę, to talenty, które tutaj widzimy, bo to też jest ważne. Talenty, które Belisariusz ma, to jest talent kawalerii, versatility, który to jest beznadziejne w ogóle, no i mobility, czyli mobilności, więc on będzie miał chyba takie same talenty jak ten Belisariusz epicki. W każdym razie to jest ważne, że ma właśnie tą mobilność, bo to sprawi, że będzie bardzo szybki jako pierwszy dowódca, ale szczerze powiedziawszy, nie jest to drzewko talentów, które lubilibyśmy najbardziej. A dlaczego tak jest? No, jest to dosyć proste do opowiedzenia, bo jeżeli sobie zobaczycie na drzewko talentów, czekajcie, muszę tutaj wejść na kawalerię, bo to oni właśnie mają. Nie, Belisarius ma jeszcze spokoju drzewko, tak czy inaczej, ta część żółta będzie dla niego beznadziejna. Jeśli chodzi o te talenty, które są właśnie tutaj z mobilności, to one są spoko, jeżeli chcemy być szybcy. Ale tak naprawdę, czy aż tak bardzo będzie dla nas ważny ta prędkość marszu? Nie wydaje mi się, że jednak dużo lepiej jeśli te niebieskie talenty, tak o nich powiem, to będą talenty wsparcia albo ataku, albo właśnie umiejętności. I z tego właśnie powodu wydaje mi się, że starszy brat tego Belisariusza, którego teraz tutaj widzimy, to będzie jednak dowódca, którego, o przepraszam, źle sobie kliknąłem, którego będziemy używać jako dowódcę drugiego. Czyli nie będzie raczej to dowódca na pierwszym miejscu jako ten, powiedzmy, głównodowodzący w naszym marszu. To tyle, jeśli chodzi o talenty. No a teraz spójrzmy już na najważniejsze, crème de la crème, czyli umiejętność. Pierwsza umiejętność, którą tutaj widzimy, to od razu ciekawe rzeczy, ale myślę, że dla niektórych będzie to też niestety, ale rozczarowanie. Przede wszystkim mamy obrażenia o wielkości 2400. Powiedziałbym, że nie jest to nic takiego nadzwyczajnego, tym bardziej, że są to obrażenia, tak jak widzicie, single target, czyli tylko i wyłącznie na jeden cel. Nie ma tutaj obszarowych obrażeń, co myślę, że gracze kawalerii bardzo tutaj pomstują na to, bo wydaje mi się, że większość graczy właśnie na coś takiego liczyła. Natomiast to jest, wydaje mi się, duża rzecz, która się bardzo będzie nie podobać, ale jak popatrzymy na drugą część tej umiejętności, to to już jest całkiem spoko, ponieważ jeżeli trafimy tą umiejętnością naszego rywala, to przez następne 2 sekundy ten nasz rywal będzie tracił po 50 punktów furii. Ba, do tego, jeżeli ten rywal będzie okrążony, to będzie wymagała jego aktywna umiejętność od tego, że będzie potrzebować jakby 200 punktów furii więcej, czyli naprawdę bardzo opóźnimy aktywną umiejętność wroga, na którego będziemy celować. I tu myślę, że to naprawdę jest duża moc i wydaje mi się, że być może nie doceniamy tej umiejętności, a wydaje mi się, że ona tutaj będzie bardzo ważna, zwłaszcza jeśli będziemy sobie myśleli o tym parowaniu. Tylko tutaj jest ważna rzecz, że ten nasz cel, który będziemy atakować, musi być otoczony. Co to znaczy, że musi być otoczony? No to tak jak na przykład tutaj widzimy tego barbarzyńcę na poziomie 29. Zobaczcie, jeżeli ja go teraz zaatakuję,
to powinno była taka informacja, widzieliście na niebiesko, otoczono razy 5. Może być jakiś, cel otoczony razy 2, razy 3, razy 4. To generalnie zależy od tego, ile jednostek naraz go atakuje, więc ta jednostka była otoczona i wtedy, wzięlibyśmy to pod uwagę. Oczywiście najczęściej będzie dokładnie tak, że ten nasz rywal w polu będzie otoczony, bo z tego co pamiętam, to ta umiejętność, ta przypadłość jest tylko i wyłącznie w polu, czyli tego efektu otoczenia, tak mi się przynajmniej wydaje, nie ma, kiedy jesteśmy w garnizonie. Jeżeli się pomyliłem, to dajcie znać w komentarzach i mnie tutaj poprawcie, ale tak mi się wydaje, że to jest coś, co tylko i wyłącznie jest w polu. No i to jest na pewno minus, bo gdyby tego nie było, no to wydaje mi się, że to byłby nawet może kandydat do mobilizacji, a jeśli to jest tylko w polu, no to wtedy absolutnie do mobilizacji aż tak bardzo nie będzie nam ten dowódca pasował. Co tu jest tak naprawdę, bo ktoś sobie popatrzy na tą umiejętność i powie, co to ma być? Przecież Guan, który jest mega starym dowódcą, ma wyciszenie na 3 sekundy, i już go mamy od dawien dawna i to jest praktycznie żadna zmiana. No, od razu powiem, że nie, bo to, co robi Guan Yu i to, co będzie robił Belisarius Prime, to jednak jest zupełnie dwie inne rzeczy. Ponieważ jeżeli nasz cel będzie przez kolejne 2 sekundy tracił po 50 punktów furii, to już możemy skrócić, opóźnić te jego rzucenie umiejętności, powiedzmy tam o 1 sekundę, co będzie jednak miało jakieś znaczenie. Jeżeli będzie otoczony i będzie potrzebował tych 200 punktów furii więcej, to już w ogóle, to zobaczcie, to będzie opóźnimy go jeszcze o kolejne 2 sekundy co najmniej, tak? Puszczanie tych aktywnych umiejętności 2 sekundy później, no wydaje mi się, że naprawdę może boleć. Jeżeli to wszystko zaaplikujemy na ten cel, oczywiście jest to tylko jeden cel, ale moim zdaniem jest to cenne. Zazwyczaj, kiedy atakujemy, nie atakujemy jednym marszem, tylko chociażby swoimi marszami atakujemy, nie wiem, 2, 3, 5, niekiedy nawet 7. Wtedy absolutnie nasz cel jest otoczony, więc to też nie jest takie trudne, żeby uzyskać ten efekt otoczenia, a to, że rywal będzie rzucał te umiejętności później jest jednak czymś innym. I teraz, dlaczego to jest inne od tego, co robi Guan Yu? Jeśli chodzi o umiejętność Guan Yu, to ona bardziej polega na tym, że mamy wyciszenie, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że nasz rywal powinien rzucić aktywną umiejętność, no i Guan Yu rzuca swoją aktywną umiejętność i opóźniamy rzeczywiście rzucenie tej umiejętności na 3 sekundy. I wtedy to działa. Natomiast jest bardzo dużo takich sytuacji, kiedy to uciszenie nie działa w ogóle. Powiedzmy, że ja rzuciłem szybciej swoją aktywną umiejętność, a Guan Yu rzucił ją po mnie. Wtedy to wyciszenie mi nic nie robi, bo ja i tak nie rzuciłbym aktywnej umiejętności w tym czasie, więc te 3 sekundy jakby przechodzi bez niczego. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że na uciszenie jest bardzo dużo dowódców, którzy są po prostu odporni i te wyciszenie im praktycznie, no nic im po prostu nie robi, tak? Więc są tacy dowódcy odporni. Wydaje mi się, że na tą umiejętność Belisariusza, przynajmniej póki co, nie będzie odporności. No chyba, że zaliczą ten efekt do tak zwanych control effects, no to wtedy rzeczywiście będą dowódcy, którzy będą odporni zarówno na tą umiejętność, jak i na umiejętność wyciszenia. Także tutaj warto będzie zobaczyć, jak rzeczywiście będzie to wyglądało. Czyli tak podsumowując, myślę, że to obrażenia mogłyby być jeszcze większe. Myślę, że wtedy może by ludzie jakby zapomnieli o tym, że nie ma tych obrażeń obszarowych. Przypominam, że Huo zadaje wyższe obrażenia od tych, które tutaj widzimy. Huo to są obrażenia na poziomie 2700, czyli większe. No i Nevski, który jest już z nami już naprawdę bardzo długo, zadaje obrażenia na wysokości 2300, czyli no niewiele mniejsze od tego, co proponują nam tutaj deweloperzy, jeśli chodzi o Belisariusza. No ale cóż, tak to przynajmniej na razie wygląda, tak wygląda pierwsza umiejętność. Czy nam się to podoba, czy nie? Przejdźmy dalej. Tutaj wydaje mi się, że będzie dużo prościej z opisem tych kolejnych umiejętności. W umiejętności trzeciej mamy naprawdę bardzo dużo prędkości marszu i pokazują nam tutaj, że to będzie nawiązanie do tego szybkiego Belisariusza, którego już znamy. Mamy tutaj statystykę ataku 30%, ok. Oprócz tego prędkość marszu 20% dla kawalerii. Bardzo dobrze, sprawia to, że ta kawaleria naprawdę będzie szybka, a oprócz tego bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, po tym jak
jakby wyjdziecie z ataku przez 60 sekund, będziecie mieli bardzo dużą premię, jeśli chodzi o prędkość marszu 60%. To będzie sprawiało, że kiedy dobrze będziemy operować tym marszem, to naprawdę to będzie coś świetnego. W sensie będzie to taki też marsz, który będzie bardzo ciężko dogonić, bo zobaczcie, efekt ten zostanie z nami na 5 sekund, więc przez 5 sekund będziemy uciekać bardzo szybko, czy tam wycofywać się, a oprócz tego i tak jest to kawaleria, którą i tak bez tego jest ciężko dogonić, i tak będziemy mieli zawsze te 20% prędkości marku, czyli razem to będzie 80%, a do tego jeszcze kawaleria, która i tak jest już najszybsza, co sugeruje nam, że ten Belisariusz Prime to też może być taki dowódca, wiecie, atakuje i uciekam. No i też wielu przez to nazywa go farm killerem, ale zobaczymy. Nie chcę na razie mówić jakiegoś takiego podsumowania, o tym może powiemy troszeczkę później. Jeśli chodzi o kolejną umiejętność, to tutaj mamy 25% obrony kawalerii. Sucha statystyka, ale na cały czas, także to jest bardzo fajne. I oprócz tego będziemy mieli 10% szans podczas wykonywania ataków, że użyjemy dodatkowych obrażeń od umiejętności o wysokości 500. To myślę też jest umiejętność, którą dosyć znamy. Ta statystyka jest ok. Dodatkowe obrażenia też w miarę, ale na pewno nie jest to jakiś taki game changer, ta trzecia umiejętność, którą tutaj widzimy. Czwarta umiejętność znowu trochę nawiązuje, bym powiedział, do umiejętności Belisariusza, tego epickiego, którą kojarzymy. Pierwsza część to będzie zwiększenie obrażeń od umiejętności, przepraszam, zmniejszenie, które przyjmujemy o 10%. No te 10% powiedzmy szału nie robi, ale w sumie jest to całkiem niezłe, szczególnie kiedy walczymy w polu. Oprócz tego, jeżeli będziemy atakować cel, który będzie miał poniżej 80% jakby swojego pełnego składu, no co powiedzmy zdarza się bardzo szybko, te 20% wytracić jest dosyć łatwo, to będziemy zadawać obrażenia od umiejętności wyższe o 30%. Kiedy pomyślimy o kawalerii, która zadaje bardzo duże obrażenia od umiejętności, to te dodatkowe 30% może sprawiać, że naprawdę tą aktywną umiejętnością będziemy tutaj kosić bardzo, bardzo mocno. No i ostatnia umiejętność, która jest też dosyć ciekawa, to jest ekspertyza. I tutaj szczerze powiedziawszy, nie wiem na ile to będzie takie mocne, jak mogłoby się wydawać. O co chodzi w tej ekspertyzie? Ona polega generalnie na tym, że kiedy jakiś nasz rywal jest otoczony, to będzie przyjmował większe obrażenia. I tutaj mamy określenie more damage, czyli chodzi tak jakby o wszystkie obrażenia, które są. No i jeżeli będziemy okrążali 3 jednostkami, to będzie 6% więcej, 4 9 i 5 12%. To już będzie taki limit górny, czyli 12% wszystkich obrażeń, kiedy otaczamy 5 marszami, co jest dosyć częste. Dużo graczy gra 5 marszami w polu, więc jeżeli atakujemy jeden cel, to automatycznie ten cel jest otoczony bardzo często przez 5 jednostek. Oczywiście zależy to, jak szybko dojdziemy do tego celu, ale to będzie dosyć często. 12% więcej obrażeń to jest moim zdaniem bardzo dużo. Oczywiście jest coś takiego, że kiedy okrążamy ten cel, to on już od razu też dostaje większe obrażenia. I tutaj jest pytanie, czy one są zwiększone, czy to jeszcze oprócz tego efektu właśnie okrążenia, jeszcze będą zwiększone te obrażenia, bo jeśli tak, no to naprawdę będzie to coś bardzo, bardzo mocnego. Także jeżeli pomyślimy o tej ekspertyzie i o tej pierwszej umiejętności, to są bardzo, bardzo silne moim zdaniem debuffy takie, które właśnie sprawiają, że ten nasz rywal będzie mocno słabszy, albo że będziemy tego rywala zniszczyć bardzo szybko. No dobrze, to teraz czas na jakieś takie podsumowanie, do czego ten Belisarius Prime będzie dobry. Wiele osób tak trochę śmieje się z niego, że to będzie idealny farm killer, czyli zobaczcie, w takiej sytuacji jak na przykład my przegraliśmy strefę, no i ktoś sobie tutaj zbiera surowce, powiedzmy, pewnie nie będzie ich zbyt dużo, nikogo takiego nie znajdę. Ale na przykład tutaj ktoś zbiera, akurat to są klejnoty, nieważne, chcemy go gdzieś tam zabić, to rzeczywiście będzie to dowódca bardzo szybki, takiego dowódcę, którego ciężko jest dogonić. Oczywisty sposób, no, będzie tutaj to dla niego plus, tak, że można szybko nim uciec, ale nie oszukujmy się, zbyt wielu takich farm killerów znowu nie mamy. Wątpię, żeby ktoś robił dowódcę tylko i wyłącznie po to, żeby zabijać farmerów, więc nie jest już, wydaje mi się przynajmniej, że nie jest już to takie popularne, ale
to, że będziemy szybko uciekać, jest naprawdę dużym plusem, tak? No bo często, kiedy możemy szybko uciec, to daje nam to olbrzymią przewagę, w sensie takim, że rywal nas nie złapie. Wydaje mi się, i to jest moja opinia po prostu, że na takich mniejszych królestwach, gdzie nie mamy tak dużego, wiecie, tych olbrzymich boli, e, to będzie mniej ważne, a na mniejszych królestwach to będzie, przepraszam, że na mniejszych królestwach, gdzie właśnie nie ma tych olbrzymich boli, to będzie ważniejsze, bo tam dużo bardziej operujemy jakby tym swoim marszem, dużo lepiej. Natomiast w takim wielkim bolu, gdzie często nawet nie wiemy, gdzie ten nasz marsz się do końca znajduje, nie będzie to aż takie ważne, ale to też są wielkie różne niuanse i tak dalej. Ogólnie możliwość szybkiej ucieczki z pola walki jest oczywiście dobra. Jeśli chodzi o te debuffy, które robimy, czyli właśnie ograniczanie używania umiejętności i zwiększanie obrażeń poprzez otoczenie naszego wroga, to oczywiście jest bardzo dobre. I właśnie pytanie brzmi, na ile to jest dobre, i czy to, że Belisariusz nie ma przecież żadnej statystyki, jeśli chodzi o życie i nie ma tych obrażeń obszarowych, których myślę, że gracze kawalerii bardzo na nie liczyli, bo wiecie, ostatnio gracze kawalerii, ci dowódcy kawalerii, którzy wyszli, no to ostatnia, która miała obrażenia obszarowe, to była Joanna Dark. No i wydaje mi się, że po części twórcy gry chcą trochę zmienić oblicze kawalerii. W sensie, żeby to nie była taka jednostka niemalże jak każda inna, ale żeby jednak kawaleria była kawalerią. A jak sobie w ogóle pomyślimy o takiej prawdziwej wojnie gdzieś tam ze średniowiecza, no to wiadomo, że plusem kawalerii zawsze był ten manewr, ta szybkość. I tutaj widzimy, że Belisarius bardzo będzie polegał na tej szybkości, czyli zobaczcie, to jest bardziej taki marsz, który gdzieś tam szybko doskoczy do tego wroga, zaatakuje tego wroga, zniszczy go jak najbardziej, a kiedy będzie atakowany, to bardzo szybko będzie w stanie uciec. No i tak możemy sobie grać kawalerią. I teraz prostsze to będzie na pewno dla graczy, którzy grają tylko kawalerią i generalnie mają szybkie marsze i są w stanie właśnie szybko atakować i szybko uciekać, no bo kawaleria ogólnie rzecz biorąc jest szybka. Ale no jeżeli będziemy mieli kilka marszy, na przykład jeden to jest marsz łuczników, drugi piechoty, a trzeci to będzie kawaleria, to już tak szybko nie będziemy w stanie tym operować. Wydaje mi się, że ten dowódca Belisariusz będzie bardzo dobry dla takich osób, które na przykład grają jednym marszem i akurat jest to marsz kawalerii, albo którzy grają kilkoma marszami kawalerii. Mi na pewno taki dowódca nie jest jakoś specjalnie potrzebny, żeby był aż taki szybki, bo nie będę umiał go skoordynować z innymi marszami. W sensie takim wyobraźcie sobie, że jest ktoś w polu i ja chcę zaatakować, tak, i wszystkie moje marsze atakują naraz, tylko że ten Belisariusz atakuje 7 sekund przed wszystkimi i zanim ja go okrążę, to bardzo długo zejdzie nad tym, zanim ja go okrążę, a później mój Belisariusz już zacznie uciekać, a reszta już nie zdąży uciec i tak dalej, i tak dalej. I to są pewne takie problemy, które mogą wynikać z tego, ale ogólnie myślę, że te umiejętności, te debuffy mogą się okazać naprawdę bardzo, bardzo mocne. Jeśli chodzi o parowanie, to z kim ja bym takiego dowódcę sparował? Myślę, że najprostszym i takim najlepszym wyborem, przynajmniej na ten moment, bo jeszcze będziemy mieli drugiego dowódcę kawalerii, o którym jak na razie nic nie wiadomo, ale gdybym ja miał jakiegokolwiek wybrać, to zdecydowanie byłby to Huo. Huo jakby przede wszystkim ze względu na jego trzecią umiejętność. A dlaczego? W trzeciej umiejętności Huo ma coś takiego, że jeśli tam są pewne zależności, nie, 30 sekund odczekać, bla, 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 ale ogólnie rzecz biorąc, Kuo potrzebuje mniej szału, żeby użyć aktywnej umiejętności. Jeżeli Kuo byłby pierwszym dowódcą, a musi być, bo wtedy zadaje też większe obrażenia i też ma obrażenia na jeden cel bardzo wysokie, i pomyślimy o tym, że zadaje szybciej, to zobaczcie, zadaje wtedy obrażenia od umiejętności jako pierwszy. Belisarius wtedy nakłada ten cały debuff, jeśli chodzi o furię, że nasz przeciwnik po prostu nie może użyć aktywnej umiejętności dosyć długo i na tym oczywiście jesteśmy do przodu. Poza tym Huo tak jakby 2 razy to używa, no bo to jest w trakcie 15 sekund, to w trakcie 15 sekund Huo zdąży 2 razy użyć tej aktywnej umiejętności. No a co za tym idzie także Belisariusz. Chociaż musimy pamiętać o tym, że Huo, nawet jeśli Huo użyje pierwszej umiejętności, to my musimy jeszcze czekać, że rzuca umiejętność Huo, później jest sekunda przerwy i później dopiero tą umiejętność wrzuci Belisariusz. Więc tutaj będziemy musieli, to będzie bardzo blisko, bo jeżeli po drugiej stronie na przykład będzie Zigel Yang, to może być tak, że ok, Huo rzuci pierwszą umiejętność, ale w czasie tej sekundy przerwy rzuci swoją umiejętność Zigel Yang, tak? Więc wtedy
te całe minusy związane z furią w ogóle nie będą się liczyły. Także to też nie do końca nie wiem, jak to będzie wszystko działało, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej jakoś tam opóźnimy aktywną umiejętność naszego wroga, no bo te 200 dodatkowej furii, które nam jest potrzebne, i tak będzie cały czas chyba działało. Przynajmniej ja to tak rozumiem, że to cały czas będzie zwiększało tą wymaganą furię. Niby to jest przez 5 sekund, ale jak to będzie dokładnie działało, ciężko powiedzieć. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że to jest jakby naturalne połączenie właśnie Huo i Belisariusz. Poza tym, takim dowódcą, który też rzuca dosyć szybko swoją aktywną umiejętność, to jest XY. Już dzisiaj mało popularny. Na pewno minus taki XY'a i tego Belisariusza byłby taki, że oboje dowódcy nie są zbyt odporni, tak mi się przynajmniej wydaje. I to mógł być problem, że ten XY, zanim by, wiecie, mocno zaatakował, to mógłby już być mocno pokaleczony. Nie jest to na pewno najpopularniejszy w ogóle teraz dowódca kawalerii. Oczywiście dobrze będzie to wyglądało też z Newskim, bo Newski z każdym dowódcą wygląda dobrze. Niekoniecznie wydaje mi się z Joanną Dark, bo tutaj nie do końca mielibyśmy do wyboru, kto będzie jako pierwszy, tak? No to Joanny Dark musielibyśmy użyć wtedy jako pierwszego dowódcy, no i drugiego Belisariusza, bo uważam, że naprawdę te talenty mobilności to nie jest dobry pomysł, więc Belisariusza raczej na pewno użyłbym jako drugiego dowódcy. Czy z Williamem? Też teoretycznie by można było, ale wydaje mi się, że większość graczy kawalerii, jeśli będą używać Belisariusza Prime, to raczej zostanie przy takim połączeniu Nevski-Joan, które jest super popularne, i drugi marsz to będzie właśnie Huo i na drugim miejscu Belisariusz. I tam może jeszcze jacyś inni dowódcy kawalerii, to już na trzecim marszu różnie to bywa. Tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało. Jeżeli ten efekt otoczenia, o którym mówiłem wcześniej, nie będzie działał, chodzi mi tutaj o tą umiejętność, jeśli chodzi o ekspertyzę, ale chodzi mi tutaj też o tą pierwszą umiejętność. Wydaje mi się, że to nie jest aktywne, kiedy atakujemy garnizon. Skoro nie jest to aktywne, kiedy atakujemy garnizon, to raczej nie będzie to dowódca, którego będziemy używać do mobilizacji. Być może się mylę, ale takie są moje, powiedzmy, wstępne przemyślenia. No i cóż, to wygląda. Jestem ciekawy, co wy na ten temat myślicie. Czy jesteście jakoś rozczarowani? Czy spodziewaliście się tutaj super dowódcy? Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, że naprawdę spodziewałem się czegoś takiego wow, że wiecie, nowa generacja, że to będzie, że ostatni dowódcy kawalerii też nie zrobili jakiejś takiej super popularności i się zastanawiałem nad tym, jaki to będzie. Myślałem, że to będzie coś naprawdę oszałamiającego. Dla mnie ten Belisariusz Prime jak na razie nie jest oszałamiający. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał ten drugi dowódca, ale jak oglądacie moje odcinki, to myślę, że tutaj też taki mały punkcik dla mnie, bo mówiłem, że właśnie spodziewam się tego, jak już zobaczyłem tego Huo, że będzie może próba zmiany tożsamości kawalerii, żeby ta kawaleria to nie był taki, wiecie, nie byli ci wszyscy dowódcy tacy sami, żeby oni nie mieli jakby takich samych umiejętności, czy tam jak piechota, czy jak łucznicy, tylko żeby właśnie ta prędkość i ta umiejętność użycia, przepraszam, aktywna umiejętność na jeden marsz, bardzo wysoka, to będzie coś takiego, co będzie miała kawaleria. No to Belisariusz, jeżeli cokolwiek mogło potwierdzić te moje teorie, to Belisariusz absolutnie ją potwierdza, bo to jest kolejny dowódca, właśnie taki trochę jak Huo, że jedna umiejętność, ale bardzo mocna, bardzo szybki. No i tutaj właśnie ten manewr kawalerii, z której wydaje mi się, że kawaleria powinna być znana właśnie z tego, że szybko atakuje, szybko ucieka, jest ogólnie szybka. I podoba mi się ten pomysł, że szybkość jest największym plusem kawalerii, ale zdaję sobie sprawę, że z tej szybkości wiele osób będzie niezadowolonych i dałoby wiele, żeby tą szybkość wymienić na obszary, przepraszam, na obrażenia obszarowe. No ale cóż, póki co tego mieć nie będziemy, a z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w komentarzach. Cześć.